Przekłucie septum jest jedną z najpopularniejszych form kolczykowania ciała. Można to przekłucie wykonać albo przez część chrzęstną przegrody nosowej, albo przez skórę tuż pod chrząstką. I ta druga forma jest najczęściej wykonywana. Jest ze mną Basia Lulu Fajet, która bardzo chce sobie zrobić to przekłucie i opowie nam o swoich wrażeniach, a ja jej wyjaśnię, jak ma o to dbać. Powiedz mi w takim razie, dlaczego wybrałaś ten rodzaj przekłucia, mając już kolczyk w płatku nosa? Ogólnie kiedyś w ogóle mi się kolczyki w nosie nie podobały, też mój nos jest moim dość sporym kompleksem. No i właśnie przyszedł czas na Nostrila, zrobiłam go, spodobał mi się i w tym momencie też pojawił się pomysł zrobienia septuma kiedyś w przyszłości. I na początku, tak jak widziałam zdjęcia, gdzie dziewczyny miały ten kolczyk dość duży i wystający, nie podobało mi się, ale kiedy również znalazłam zdjęcia, na których dziewczyny miały ten kolczyk malutki, że ledwo co wystawał, w tym momencie poczułam, że to jest w sumie dobra opcja dla mnie i że jeżeli jest możliwość zrobienia takiego, to w sumie się skuszę. Jeszcze jedna ważna rzecz, krzywa przegroda. Nie zawsze można wykonać wtedy przekłucie, a jeżeli już zostanie wykonane, niestety najczęściej wychodzi krzywo. Co powinniście jeszcze wiedzieć o septum? Teoretyczny czas gojenia to jest około 1,5 miesiąca minimum. Jak o to dbać? Pokażę Wam to za chwileczkę na przykładzie Basi. Jaki kolczyk tam można założyć? Ja preferuję najczęściej podkowy albo kółka. Nie zakładam bananów czy sztang, ponieważ one się przesuwają i zawsze niesymetrycznie z jednej strony ten kolczyk raz, że wystaje, a dwa, tym samym jak się przesuwa, rozciąga ten kanał. A teraz zapraszam Was do mojej komnaty cierpienia. Zobaczycie, jak przekuwam Basi nos. Po przekłuciu przegrody może się pojawić kilkudniowy katar, co jest też całkiem normalnym takim objawem, więc się tym nie przejmuj. Jeżeli będziesz chciała wydmuchać nos z jednej strony albo z drugiej, przytrzymujesz chusteczkę delikatnie. Jak dmuchniesz, najbardziej płasko na tę stronę, którą przytrzymywałaś, ściągasz chusteczkę. W ten sposób nie ciągniesz tak jak normalnie kolczyka w dół. Dzięki temu to nie będzie Cię ani bolało, ani nie będziesz sobie niepotrzebnie, jeśli nie chcesz, tego rozciągała. Jeżeli chodzi o czyszczenie, no to zwykłym patyczkiem kosmetycznym nasączonym okteniseptem, nadmiar można sobie strząchnąć. Przytrzymujesz delikatnie albo możesz zamknąć lekko dziurkę z jednej strony i patyczkiem od samego wylotu po pręciku do kuleczki dokładnie oczyszczasz i z drugiej strony identycznie. I to zasadniczo wszystko. Można goić nawet na schowanej podkówce. Masz ją z bioplastu, więc to jest elastyczny materiał. Można lekko rozgiąć i schować. Jeżeli coś się dzieje, przyjdź, pokaż w każdej chwili. Jeżeli czujesz potrzebę, możesz liczyć na moją pomoc. Basiu, ponieważ wiele ludzi pyta się, czy jest to bolesne, powiedz mi, jakie były Twoje odczucia po przekłuciu? Ja mam w sumie niski próg bólu i każde przekłucie w jakiś sposób było dla mnie bolesne i septum sam w sobie nie był koniecznie najprzyjemniejszym ze wszystkich moich przekłuć, ale nie był też najgorszym. Fakt faktem, kolczyk w płatku nosa, Nostril był dla mnie mniej bolesny niż sam septum, ale no jest to chwila, moment, ukucie, założenie kolczyka i po bólu. Wybrałaś sobie kolczyk z materiału Bioplast. Dlaczego akurat ten materiał? Ogólnie mam jakąś słabość do bioplastu, sama nie do końca byłam pewna dlaczego, po prostu w którymś momencie jak odkryłam, że istnieje coś takiego, bioplast mi się spodobał. Podoba mi się to, że odczuwam wrażenie, że nosząc bioplast też przy innych kolczykach po prostu zapach, który wydobywa się z kolczyków jest mniej intensywny i przede wszystkim wydają mi się nieco wygodniejsze. Tak jak Basia przed chwileczką wspomniała, niestety, ale septum może wydzielać ten nieprzyjemny zapach. Jest to związane z materiałem, z jakiego jest wykonany kolczyk. Najczęściej najbardziej nieprzyjemny zapach wydobywa się przy kolczykach stalowych, mniejszy przy tytanowych i schodząc w dół bioplast, materiały organiczne.
Materiały organiczne typu jakieś rogi bawoła, kości czy drewno można nosić w rozciągniętym septum i to jest miejsce, które również nadaje się do tego rodzaju zabiegu. Rozciągać septum możecie mniej więcej tak samo jak ucho. A teraz zobaczcie, jakie kolczyki możecie nosić. Wybór jest olbrzymi. Do wyboru macie kółka, podkowy, klikery, wąsy, banany, sztangi. W dzisiejszym odcinku poznaliście Basię, która zdecydowała się przekuć sobie przegrodę. Dowiedzieliście się, jakie miała wrażenia po samym przekuciu. Dowiedzieliście się, jak o to dbać, czym pielęgnować. Dowiedzieliście się również, że można to miejsce tak samo jak na przykład uszy rozciągać. I zobaczyliście, jakie ozdoby można nosić w zagojonym lub rozciągniętym już kanale w nosie. Pamiętajcie, subskrybujcie Lajkujcie. i polecajcie.